pokój, dobro. Kochani, na przestrzeni ostatnich 4 odcinków mieliśmy okazję poznać szczegóły papieskiej teologii ciała. W tym odcinku postaramy się zastanowić nad powodami, dla których to nauczanie papieża powstało. Te powody to rewolucja seksualna. To szereg przemian, które miały miejsce w mentalności i w obyczajach ludzi na przestrzeni XX wieku. Źródeł tych przemian można by doszukiwać się nawet w rewolucji francuskiej, ale to pozostawimy. Popatrzymy na samym początku na przełom XIX i XX wieku, kiedy to kobiety zaczęły domagać się podstawowych praw, które oczywiście im przysługiwały: prawa do edukacji, prawa do wyborów chociażby. Te bardzo słuszne założenia pierwszego ruchu feministycznego niestety zostały potem przejęte przez radykalne feministki, które nadały im trochę inny kierunek. Czołową działaczką tego radykalnego feminizmu w pierwszej połowie XX wieku jest Margaret Sanger. To kobieta, dla której feminizm oznaczał wyzwolenie kobiety z przekleństwa płodności i z przekleństwa macierzyństwa. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to działanie całkowicie przeciwne temu, co my jako katolicy, jako chrześcijanie uznajemy za największą wartość kobiecości. Margaret Sanger zajmowała się promocją aborcji. Domagała się tego, żeby kobiety miały prawo do aborcji, promowała aborcję. Natomiast jej działania zmierzały także w tym kierunku, żeby kobieta panowała nad swoją płodnością, żeby nie musiała stawać się matką ze względu na zachcianki mężczyzny, z którym współżyła. Stąd cała jej działalność w kierunku opracowania pigułki antykoncepcyjnej. I do powstania pigułki antykoncepcyjnej dochodzi pod koniec lat 50. XX wieku. Pigułka antykoncepcyjna wchodzi na amerykański rynek w 1960 roku i jest to, można powiedzieć, moment przełomowy dla rewolucji seksualnej, bo cały nowy pomysł na przeżywanie miłości między ludźmi, relacji seksualnych nie miałby prawa się wydarzyć, gdyby nie ten fakt, że przez pigułkę antykoncepcyjną ludzie nauczyli się w pewien sposób panować nad swoją płodnością. Pamiętamy, że 1960 rok to jest również moment, w którym Karol Wojtyła publikuje swoją książkę Miłość i odpowiedzialność, w której zawiera nieco inne spojrzenie na całą rzeczywistość seksualności. To jest moment, w którym również Kościół katolicki zaczyna zadawać sobie pytanie, czy ta nowa zdobycz ludzkości jest do przyjęcia, czy nie. Czy jest do pogodzenia z tym, czego Kościół uczy, czy nie. Czy jest do pogodzenia z tym, co wiemy na temat człowieka dzięki temu, co powiedział nam Bóg, czy też nie. Dlatego papież Jan XXIII powołuje komisję, której zadaniem będzie przyglądnięcie się temu nowemu rozwiązaniu i wydaniu opinii, na podstawie której papież potem miał sformułować definitywne nauczanie. Działalność tej komisji prowadzi do powstania 2 raportów. Raportu większości, który mówi tak, jak najbardziej, pigułka antykoncepcyjna jest do przyjęcia. Raport mniejszości natomiast mówi, że pigułka antykoncepcyjna nie jest do pogodzenia z tym, co wiemy na temat człowieka dzięki Panu Bogu, i jeżeli mamy pozostać wierni temu nauczaniu, nie możemy się na to zgodzić. Te raporty, zwłaszcza raport większości, wypływa do mediów i następca papieża Jana XXIII, papież Paweł VI, znajduje się pod dużą presją. W 1966 roku spotyka się z kardynałem Karolem Wojtyłą i prosi go o to, żeby w swojej diecezji znalazł przynajmniej jednego człowieka, który swoje cierpienia, swoją modlitwę mógłby ofiarować właśnie w tej intencji. Kardynał Karol Wojtyła ze znanym sobie rozmachem znalazł całą grupę takich ludzi, którzy swoje cierpienia, swoje modlitwy ofiarowali w tej intencji, żeby Kościół dobrze tę sprawę rozeznał, żeby Kościół pozostał wierny Panu Bogu. To jednak nie wszystko. Wojtyła zgromadził swoich znajomych filozofów, teologów i lekarzy i razem opracowali dokument, który dzisiaj znamy jako Memoriał Krakowski.
Ten dokument został przesłany papieżowi Pawłowi VI i na podstawie tego dokumentu, który za swoje założenia przyjmował wszystko to, czego Wojtyła uczył w książce Miłość i Odpowiedzialność, na podstawie tego dokumentu papież Paweł VI w lipcu 1968 roku publikuje encyklikę Humane Vitae, w której jednoznacznie wypowiada się przeciwko antykoncepcji. Nie trudno się domyślić, że takie nauczanie nie spotkało się z zbyt pozytywnym przyjęciem również w kręgach katolickich. Zwłaszcza w krajach zachodnich katolicy mówili, że nauczanie papieża nie jest do pogodzenia z rozumem. Karol Wojtyła wysyła już po publikacji encykliki Humane Vitae list do papieża Pawła VI, w którym informuje o tym, jak jego nauczanie jest przyjmowane w jego własnej diecezji. Ludzie przyznają co prawda, że jest to nauczanie wymagające, niemniej jednak nie wyobrażają sobie innego rozwiązania. Karol Wojtyła pyta Pawła VI, co może zrobić dalej dla całej tej sprawy i w tym momencie Paweł VI mówi, trzeba napisać dobry komentarz do tego nauczania, tak żeby pomóc ludziom zrozumieć, dlaczego Kościół wypowiada się w tych kwestiach właśnie tak, a nie inaczej. I to jest właściwy powód, dla którego powstaje teologia ciała, bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku, zaczęła powstawać w 1974 roku, 8 grudnia, w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, czyli na 4 lata przed tym, jak Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Wspomnieliśmy o tym, że to nauczanie zostało zbojkotowane. Można śmiało powiedzieć, że encyklika Humane Vitae to ten element nauczania Kościoła, który został wyśmiany i wydrwiony jak żaden inny do tej pory. Zwolennicy antykoncepcji, również pośród katolików, mówili, że przecież przyczyni się ona właśnie do rozwoju tych więzi małżeńskich, ponieważ ludzie będą mogli, powiedzmy, w wolności czy z większym spokojem, bez obawy poczęcia kolejnego, być może nieplanowanego dziecka, podejmować współżycie seksualne. Wspominali także o tym, że dzięki antykoncepcji zmniejszeniu ulegnie liczba aborcji. Papież Paweł VI uzasadnił swoje nauczanie w następujący sposób. Powiedział, że we współżycie seksualne naturalnie wpisane jest podwójne znaczenie. I z jednej strony współżycie seksualne oznacza miłość między ludźmi, z drugiej strony oznacza płodność. Jeżeli mamy czysto, w bardzo racjonalny sposób popatrzeć na to, jak człowiek został stworzony i jak funkcjonuje, to nie będziemy mieli problemu z rozpoznaniem tego porządku natury, że faktycznie tak jest, że współżycie seksualne ma wpisane w siebie właśnie to podwójne znaczenie. Ciekawa rzecz jest taka, że papież mówi, że jeżeli z tego podwójnego znaczenia wyjmiemy potencjalną płodność, to współżycie seksualne nie będzie dłużej oznaczało miłości. Innymi słowy, papież mówi, że jeżeli współżycie seksualne ma być wyrazem prawdziwej miłości, to musi być w nie wpisana również ta potencjalna płodność. Krótko mówiąc, współżycie seksualne musi odbywać się w naturalny sposób, bez żadnej ingerencji, która mieszałaby w tym porządku, która oddzielałaby jedno to znaczenie od drugiego. Postaramy się na podstawie kilku przykładów zastanowić, czy to twierdzenie papieża dotyczące tego podwójnego znaczenia wpisanego we współżycie seksualne jest prawdziwe. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym jeszcze szerzej zacytować 17 punkt encykliki Humane Vitae, w której Paweł VI przewiduje, co się stanie, jeżeli ludzie będą mieli powszechny dostęp do antykoncepcji. Posłuchajmy proszę. Antykoncepcja otwiera szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Nie trzeba też długiego doświadczenia, żeby zdać sobie sprawę ze słabości ludzkiej i zrozumieć, że ludzi, zwłaszcza młodych, tak bardzo podatnych na wpływy namiętności, potrzeba raczej pobudzać do zachowania prawa moralnego, a przeto wprost niegodziwością jest ułatwiać im samo naruszanie tego prawa. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę,
sprowadzą je do roli narzędzia służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia. Wspominaliśmy przed chwilą, że zwolennicy antykoncepcji mówili, że umożliwi ona umocnienie relacji między małżonkami, tymczasem papież Paweł VI w swoim dokumencie pisze coś dokładnie przeciwnego. Przyjrzyjmy się zatem danym. Co ciekawe, w 20 latach, które nastąpiły po publikacji tego dokumentu, liczba rozwodów w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 100%. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych rozpada się co drugie małżeństwo. Można sobie zadać wobec tego pytanie, jak do tego doszło, że zwolennicy antykoncepcji tak bardzo rozminęli się z prawdą. Mamy tutaj do dyspozycji twarde dane, o których mówi w swojej książce Adam i Ewa po pigułce, Paradoksy rewolucji seksualnej Mary Eberstadt, amerykańska publicystka. W ostatnim odcinku tej naszej serii będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tak stało, dlaczego jednak papież miał rację. Drugą rzeczą, o której papież wspomina w tych swoich przewidywaniach dotyczących powszechnego dostępu antykoncepcji, jest upadek obyczajów i papież wspomina w tym momencie także o ludziach młodych. W 2007 roku dziennikarka Washington Post Laura Steps opublikowała artykuł, który opisywał doświadczenie seksualne Amerykanów. I pisze ona w swoim artykule, że tym podstawowym doświadczeniem młodych Amerykanów jest coś, co nazywają hookup. Chodzi o bardzo krótkie doświadczenia seksualne. Chłopak umawia się z dziewczyną na randkę do kina, nie poznaje nawet jej nazwiska, kończą w łóżku. Te relacje zazwyczaj funkcjonują z takim zastrzeżeniem, że żadna ze stron nie ma prawa się emocjonalnie zaangażować. Ludzie podejmują ze sobą współżycie seksualne, a kiedy mijają się na przykład na korytarzach w koledżu, nie są w stanie spojrzeć sobie w oczy. Można zadać sobie pytanie, dlaczego takie relacje są w ogóle możliwe. Są możliwe dlatego, że ludzie nauczyli się panować nad płodnością i mogą podejmować takie współżycie seksualne, licząc na mniejsze ryzyko nieplanowanej ciąży. Można sobie zadać wobec tego pytanie na podstawie tych dwóch przykładów, czy antykoncepcja faktycznie poprowadziła ludzi do lepszych relacji. Czy rozpadające się małżeństwa to naprawdę dowód miłości? Czy relacje, które nawiązują młodzi ludzie, o których wspomnieliśmy przed chwilą, czy to naprawdę miłość? Czy to szacunek, z którym człowiek miałby odnosić się do drugiego człowieka? W swojej encyklice papież pisze także o tym, że powszechny dostęp do antykoncepcji tak naprawdę oduczy mężczyzn szacunku do kobiet. Papież mówi, że mężczyźni nie będą patrzeć na kobiety jak na godne czci i miłości towarzyszki życia. Wydaje mi się, że takim bardzo drastycznym przykładem tego, że papież Paweł VI miał rację, jest wszystko to, co dzieje się w pornografii. Nie mam tutaj na myśli tego, co pornografia i czasopisma takie jak Playboy przedstawiały na samym początku, czyli pod koniec lat 50. XX wieku, ale mam na myśli mainstreamową pornografię, która tak naprawdę jest bardzo brutalnym traktowaniem kobiety, która jest przykładem upokorzenia kobiety przez mężczyznę. O całym tym problemie w doskonały sposób pisze feministyczna działaczka Gail Dines, która od ponad 20 lat bada przemysł pornograficzny. Cały ten problem jest dość poważny, bo proszę wyobraźcie sobie, że liczba stron internetowych poświęconych pornografii sięga 420 milionów, a w każdej sekundzie blisko 30 000 ludzi ogląda w internecie pornografię. Każdego dnia zapytanie o pornografię jest wpisywane w wyszukiwarki internetowe 68 milionów razy, co stanowi 1/4 wszystkich wyszukiwań. Treści pornograficzne to 35% pobrań z internetu.
40 milionów Amerykanów regularnie odwiedza wspomniane wyżej strony, a 200 000 uznawanych jest za uzależnionych od pornografii. W następnym odcinku tych naszych spotkań będziemy starali się także popatrzeć na to, w jaki sposób pornografia wpływa na kształtowanie naszej seksualności i na odniesienie do drugiego człowieka. Chciałbym jeszcze na sam koniec wrócić do tego, co powiedzieliśmy na temat przekonania zwolenników antykoncepcji, że poprowadzi ona do zmniejszenia liczby aborcji. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni tych kilkudziesięciu ostatnich lat, to będziemy widzieli, że liczba aborcji systematycznie wzrasta. Dlaczego się tak dzieje? Ludzie uwierzyli w mit o 100% pewnej antykoncepcji. Dobrze wiemy, że czegoś takiego nie ma. Ulegając jednak temu przekonaniu, ludzie częściej, niejednokrotnie przypadkowo, wchodzili we współżycie seksualne, nie spodziewając się poczęcia nowego życia. Jeżeli to nowe życie poczynało się jednak, to rozwiązanie tego nowo powstałego problemu wydawało się oczywiste. Ludzie uciekali się do aborcji. I tak od 1973 roku do dnia dzisiejszego w samych Stanach Zjednoczonych wskutek aborcji zginęło około 70 milionów ludzi. Na tym przykładzie, na tym kolejnym przykładzie widzimy, że przewidywania zwolenników antykoncepcji rozminęły się z rzeczywistością. Kochani, w ten sposób naszkicowaliśmy cały kontekst, w którym powstała teologia ciała i w którym teologia ciała funkcjonuje. To jest nasza rzeczywistość. W 2 kolejnych odcinkach będziemy stali przyglądnąć się ludziom, którzy żyją w tej rzeczywistości, którzy znają również to papieskie nauczanie i którzy bardzo odważnie wcielają je w swoje życie. Myślę, że tych ludzi spokojnie można nazwać bohaterami wiary i im poświęcimy 2 kolejne odcinki.